Jak nazwać robota za 500 zł? Na przykład Nedzwor X500, czyli dzisiaj recenzja kolejnego robota odkurzającego, który, no cóż, jego jedną z głównych zalet jest to, że kosztuje 1/3 tego, co wszystkie inne roboty, a my zobaczymy, czy faktycznie też działa tak jak 1/3, czy jest mimo wszystko całkiem spoko zakupem w tej cenie. Zapraszam do recenzji. Tradycyjnie już zaczniemy od wyglądu tego robota, bo jak wiadomo, wygląd się liczy. Jak wygląda Nedzwor? Zacznijmy od tego, że to jest robot, który nie posiada wieżyczki radarowej. Ja osobiście jestem zwolennikiem wszystkich robotów, żeby posiadały wieżyczkę radarową, no ale są też takie, które tej technologii nie posiadają, dzięki czemu są znacznie tańsze. Jeżeli chodzi o samą budowę robota, tak jak widzicie, tu jest główny przycisk Start-Stop, dzięki któremu możemy go uruchomić ręcznie. Mamy też taki narysowany znaczek Wi-Fi, który nam będzie informował wtedy, kiedy będzie się cały ten robot po prostu parował. Jeżeli chodzi o wygląd, przeważnie te roboty są białe albo czarne, albo białe albo czarne, albo białe albo czarne. Nedzwor jest w takim kolorze, no nie wiem, albo jeans, taki niebieski, takie mazy trochę. Poszaleli i dobrze, bo trochę nudno jest, że wszystko jest w dwóch kolorach, więc to jest na pewno na plus, że kolorem się ten robot wyróżnia. Jeżeli idziemy dalej, jeżeli chodzi o budowę. Tutaj znajduje się pojemnik na kurz. Ja go sobie wyjmę i Wam go pokażę. Tak wygląda ten pojemnik na kurz. Tutaj wpada nasz kurz. Tutaj sobie otwieram tą klapeczkę i mam filtr. Filtr również tutaj jest z takim zabezpieczeniem. Jest brudny, co jest dobre, bo to oznacza, że robot sprząta i zabezpiecza nasze mieszkanie. W zestawie dostajemy jeszcze jeden taki filtr do wymiany. My go mamy nie aż tak długo, żeby musieć go wymieniać. Oczywiście ten filtr też to wszystko możecie wyczyścić i umyć pod bieżącą wodą, żeby dłużej działał. Więc pamiętajcie, żeby go porządnie wysuszyć, zanim włożycie go z powrotem. Tutaj trochę rzeczy wypadło z filtra. Pokażę Wam teraz pojemnik na wodę, bo ten robot ma również mopowanie. I to jest super rzecz, że już nawet roboty za 500 zł posiadają funkcję mopowania. To jak ona działa, to już do tego przejdę później. Ale niemniej jednak dobrze, że producenci już naprawdę robią takie kompleksowe rozwiązania. Kiedyś, dajmy na to 3 lata temu, dostanie robota z aplikacją, to musiał człowiek 3,5 tysiąca wydać, a teraz 500 zł to masz robota, aplikację, mopowanie, wszystko co potrzeba. Tak wygląda zatem ten pojemnik na wodę. Tutaj sobie wlewamy wodę. Czekajcie. Tutaj wlewamy wodę w ten sposób. Tak wygląda szmatka. Tu są te wypusty, którymi wydostaje się woda i zwilża tą szmatkę. To jest prosty robot, więc nie oczekujcie tutaj jakiegoś super ekstra hipermopowania. To jest bardziej po prostu przecieranie podłogi, ale mimo wszystko, jak zawsze, przydatne. Z boku coś, co mnie zaskoczyło przy unboxingu. Mamy przycisk 01, może tutaj będzie wyraźniej 01, ale jest takie miejsce do ładowania. I się zastanawiałem serio, kto w dzisiejszych czasach chciałby tak ładować robota, ale tak samo zastanawiałem się, gdy zobaczyłem jego pilota, do którego zaraz przejdę i okazuje się, że są osoby, którym jest tak wygodniej. Nie chcą mieć stacji, tylko chcą go sobie podpiąć za pomocą kabla. I dlatego jest to taka możliwość i wydaje mi się, że to jest jedyny robot, który ma taką możliwość. Jeżeli jeszcze właśnie chodzi o wygląd i pozostałe elementy zestawu, tutaj mamy stację ładującą, taką typową stację ładującą, którą sobie ustawiamy w miejscu, do którego robot ma wracać, gdy już zakończy sprzątanie, i pilot, o którym Wam już wspominałem. Pilot, który wygląda dość oldschoolowo, szczególnie, że jest takim wyświetlaczem, ale dzięki temu na przykład jak pojawiła się informacja o tym, że mamy tę recenzję tego robota, to było bardzo duże zainteresowanie właśnie wśród m.in. tam osób starszych, ale nie tylko, tym, że jest robot, tym, że jest pilot i że można sterować nim za pomocą pilota. Więc tutaj, jeżeli chodzi o sam pilot, to mamy oczywiście wyświetlacz, on akurat pokazuje godzinę, no ale możemy tam sobie ustawić jakieś sprzątanie, możemy sobie ustawić sprzątanie jako harmonogram, możemy go tutaj uruchomić,
sterować nim, żeby jeździł w konkretnym kierunku. Możemy mu ustawić tryb, żeby zaczął po prostu sprzątać, żeby powrócił do bazy, żeby wysprzątał konkretny kawałek danego na przykład pomieszczenia, harmonogram. Więc większość z tych rzeczy, które mamy w aplikacji, mamy również w tym pilocie. On jest zasilany 2 paluszkami. I tak naprawdę to tyle, jeżeli chodzi o zestaw, jego wygląd. Teraz opowiedzmy sobie trochę o jego działaniu. Robot Netzwor X500 trochę trafił do naszych serc, powiem, jeżeli chodzi o redakcję. Nawet dostał swoje własne imię, a jest to chyba pierwszy robot z imieniem. Nazwał imię Dramatyczny Joe. Nie pytajcie dlaczego, bo to nie u mnie był na głównej recenzji. Swoją drogą recenzja pisemna na SmartMe, przygotowana przez Soshi, gorąco polecam. I z nim zresztą jest bardzo fajna historia. Tak jak Wam wspominałem, ten robot nie posiada wieżyczki. Czyli on za każdym razem trochę jak jedzie, to odkrywa te pomieszczenia na nowo i odkrywa ściany i wszelkiego typu przeszkody za pomocą po prostu uderzania w nie. I tak jak widzicie, ten element jest ruchomy i on dobijając lekko wie, że tam się pojawia ściana. I gdy za pierwszym razem sprzątał całe mieszkanie, to mama Soshi, która jest nauczycielką i która pracuje zdalnie, akurat prowadziła lekcję i w trakcie lekcji słyszeli takie łup, łup, łup. No i pojawiły się pytania, co to jest? Również mama Soshi nie do końca wiedziała, otworzyła drzwi, a tam właśnie ten oto robot stwierdził, że chce również posprzątać pomieszczenie, w którym była lekcja i po prostu dobijał się w drzwi. Jak gdy zostały otwarte, no to ruszył i posprzątał to mieszkanie. Więc jeżeli chodzi o działanie, tak jak Wam wspominałem, no on odkrywa te rzeczy uderzając w nie lekko. To nie jest najbardziej ekonomiczny sposób działania robotów, jeżdżenia. Jak mają radar i sobie zmapują powierzchnię, to działają o wiele szybciej. No ale te roboty kosztują też 3 razy więcej, a swoją robotę zrobi, mówiąc kolokwialnie. To jeżeli chodzi o odkurzanie. Jeżeli chodzi o mopowanie, to jest podobnie, czyli mamy bardziej przecieranie niż, ja nawet wymienię mu teraz to, gdy będę opowiadał o mopowaniu. Tak wygląda w pełni wraz z mopowaniem. Mopowanie to też jest bardziej przecieranie niż takie konkretne szorowanie. Tutaj ewentualnie też jego minusem jest to, że on zostawia mokre plamy. Gdy go na przykład gdzieś dłużej zostawimy, bo ta szmatka jest mokra i o tym trzeba pamiętać, żeby na przykład nie wiem, go nie pauzować w trakcie, gdy on mopuje, bo możecie sobie po prostu zmoczyć pewien element podłogi, a u nas się choinka 2 razy przewróciła w naszym życiu na panele i wiem, jak wyglądają panele z dużą ilością wody, więc serio nie stopujcie robota, ale tak naprawdę wszystkich innych robotów mopujących tak samo. Czyli jeżeli chodzi o takie zwykłe działanie, no to jest ok. Szału nie ma, tragedii nie ma. W tej cenie wystarczająco. Robot Netzwor X500, czyli Dramatyczny Joe, posiada również aplikację. Jeżeli chodzi o jego aplikację, no to oczywiście nie znajdziemy tu mapki, tak? Nie ma tej mapy, dlatego że on nie ma radaru, więc tej mapy nie potrafi zbudować, co nie zmienia faktu, że trochę informacji się tutaj dowiemy i możemy z nim posterować. Zacznijmy od samych stricte informacji. No to ostatnie jego sprzątanie, czyli 38 m2, tam odrobinkę więcej. Pozostała bateria, czyli jest w pełni naładowany. No i czas sprzątania, czyli 30 minut. To wiemy, że 38 m2 posprzątał w 30 minut. Na dole mamy opcje, które możemy sobie albo włączyć, albo dalej rozwinąć. Start, czyli uruchomienie, tryb wentylatora, to do tego zaraz przejdę, mopowanie, ładować, czyli puszczenie go, żeby wrócił do naszej stacji ładującej i więcej, do tego też zaraz przejdę. Jeżeli chodzi o tryby wentylatora, to mamy cicho, standard, turbo. Ja osobiście zawsze używam standard, no ale jeżeli chcecie na przykład, żeby nie wiem, puścić go 5 nad ranem, to możecie w trybie cichym, a jeżeli potrzebujecie, żeby naprawdę porządnie wysprzątał Wam mieszkanie, no to odpalacie tryb turbo. A gdy klikniecie sobie więcej, to mamy trochę więcej funkcji jego działania. Inteligentny, czyli po prostu on taką eskę trochę jeździ i sprząta nam mieszkanie. Miejsce sprzątania, czyli wybieramy dany kwadrat, gdzie na przykład rozsypała nam się mąka i on tam jeździ i sprząta. Wzdłuż ścian, czyli jeździ wzdłuż ścian i sprząta nam mieszkanie w ten sposób. No i ręczne sterowanie, jeżeli chcecie na przykład gdzieś go w konkretne miejsce pokierować. Teraz czas na specyfikacje techniczne, czyli zobaczmy to, co nam pisze producent.
a co pewnie też Was interesuje. Czyszczenie jest na sucho i mokro, to o tym Wam opowiadałem. Autonomiczny czas pracy 1,5 do 2 godzin. Nam wystarczało pół, ale może jeździć dłużej. Jeżeli chodzi o pełne naładowanie, no to mamy 4 godziny do naładowania do full. Akumulator litowo-jonowy, no pojemność 2500 mAh, więc normalnie. Chyba wszyscy teraz mają w te okolice. Mocowanie to jest 1800 paskali, czyli przyzwoicie. Nie najsilniej, ale wystarczająco. Powierzchnia to jest od 120 do 150 m2. Jeżeli chodzi o pojemność pojemnika, to jest 0,6 litra. Wystarcza na kilka dni. Spokojnie, zbiornik na wodę to jest 0,35 litra. A wymiar jego wysokość to jest 33 cm i w sumie przy okazji może tu wspomnę tylko, że dzięki temu on wjeżdża pod różne rzeczy. I to jest na przykład duży plus dla wielu osób, że dzięki temu, że on nie ma tej wieżyczki, to jest w stanie wjechać tam, nie wiem, pod sofę, kanapę, fotel, a te z wieżyczką by nie dały rady. Więc o tym pamiętajcie. Waga to jest 2,5 kg. No i jeżeli chodzi o hałas, to jest 45 do 55 dB, czyli jest stosunkowo cichy. I zmierzamy do podsumowania. A jeżeli chodzi o podsumowanie tego robota, to jest to przyzwoity robot za przyzwoitą cenę. Nedzworth X500 za 500 zł. Jakoś to mi się tak wbiło do głowy, ale taka prawda. Wieżyczki nie ma, więc robot się trochę poobija podczas odkurzania, ale swoją robotę wykona. Podobnie z mopowaniem, aplikację ma, więc jeżeli naprawdę chcecie przyoszczędzić na robocie i nie wiem, potrzebujecie go na przykład na salę gimnastyczną albo gdziekolwiek indziej, oczywiście do domu też, no ale gdzieś, gdzie po prostu chcecie go puścić, żeby on jeździł, bo nie tylko roboty muszą przecież jeździć tam po mieszkaniach, to jest to naprawdę dobry wybór. Więc w tej cenie Nedzworth X500 całkiem w porządku. Możemy go Wam polecić. Oczywiście jak tam dopłacicie na przykład 1000 zł, to już te możliwości się zwiększają. Ale w tej półce cenowej to mamy niewielką konkurencję, więc moim zdaniem dobry wybór. A jeżeli chcecie poszukać innych robotów, no to wpisujecie na SmartMe roboty odkurzające. No i wynajdujecie pełno naszych recenzji, gdzie pokazujemy roboty z każdej półki cenowej, więc na pewno coś dla siebie znajdziecie. Dzięki wielkie, oglądajcie koniecznie nasze filmy, klikajcie któryś z tych 4. No i na pewno dzisiaj, jutro, pojutrze albo po pojutrze jakiś nowy film się pojawi, więc warto kliknąć subskrybuj, żeby się dowiedzieć, co tam nowego SmartFit dla Was znalazło. Dzięki i do zobaczenia.